Witam serdecznie na dzisiejszym odcinku z serii Bliżej ciała, bliżej siebie pod tytułem Moje ciało, moja sfera życia. Skąd taki temat, skąd takie zagadnienia dotyczące ciała? Mam nadzieję, że ten filmik zainspiruje Was, Ciebie do tego, aby wgłębić się troszeczkę bardziej w zagadnienia dotyczące ciała. I tak wspomnę trochę na temat naszej kultury, w której żyjemy. Otóż nasza kultura nie sprzyja temu, aby skupiać się na ciele, aby sięgać w głąb tego, co ciało chce nam przekazać. I tak naprawdę bardzo powierzchownie je traktuje. Sami wiemy, że życie w danej kulturze zmusza nas często albo sprawia, że nie jesteśmy w stanie odmówić presji społecznej, a tym samym staramy się wpasować w pewne kategorie. I to tak naprawdę wpływa, że żyjemy w ciągłym stresie. Nasze ciała stają się napięte, zaczynamy doświadczać zmęczenia. I tutaj pojawiają się informacje, na które chcielibyśmy znaleźć odpowiedzi. Skąd pojawiają się choroby, skąd tak dużo bólu jest w naszym karku, plecach, kolanach, głowie. Nasza kultura również nie sprzyja integracji tego, aby nasze umysły były zintegrowane z naszym ciałem, abyśmy doskonale byli w stanie odczytywać impulsy z naszego ciała, abyśmy używali swojej intuicji. Jesteśmy nastawieni na czysto rozsądkowe pojmowanie rzeczywistości, ponieważ tak właśnie jesteśmy wyedukowani. Istotą tworzenia artystycznego również, i tutaj kieruję nie tylko te informacje do artystów, zwróćcie uwagę, ale do nas wszystkich, jest to, abyśmy byli artystami z naszymi własnymi jakościami, którzy są w stanie przekazać informacje na temat odbieranego świata w bardzo indywidualny sposób, więc również skupienie się na ciele, skupienie się na doświadczaniu świata przez nasze zmysły pomoże nam w realizacji naszych celów artystycznych, na odkryciu tego, kim naprawdę jesteśmy i jaki kryjemy w sobie potencjał. Bycie bliżej siebie to nie tylko artyzm, jak już wspomniałam, ale to też kreatywne życie. I życie, które wiecznie jest nastawione na odkrywanie nowych rzeczy, jest czystą inspiracją i zadowoleniem. Kiedy damy szansę naszemu ciału na przekazywanie informacji, kiedy będziemy razem z nim, tu i teraz, bo to jest głównym motywem skupienia się i dociekania informacji płynących z naszego ciała, będziemy w stanie być osobami pełniejszymi, spokojniejszymi, radośniejszymi, osobami, które są w stanie przeciwstawić się tym rzeczom, które nie są pozytywne wokół nas, ale które też potrafią rozróżniać i które potrafią tak naprawdę poradzić sobie z trudnymi wyzwaniami, ponieważ będą w stanie zachować spokój i będą wiedziały, że będąc tu i teraz ze swoim ciałem, w swoim tak zwanym domu, będą czuły pełnię. W jaki sposób poznajemy świat wokół nas? Są to mechanizmy percepcji, które z pewnością są znane wszystkim nas, w skład których wchodzą zmysły, wchodzi myślenie, wchodzi pamięć, język.
do opisywania tego, co czujemy i rozpoznajemy wokół. Dzisiaj chciałabym się skupić na percepcji sensorycznej, czyli na zmysłach. Wiemy z lekcji biologii, że posiadamy zmysły typu zmysł wzroku, słuchu, węchu, smaku, czucia, dotyku, tak? Jeżeli spojrzymy na zmysły, te, które zlokalizowane są w obrębie naszej głowy, domyślimy się, że informacja, która płynie z tych zmysłów do układu nerwowego, dociera szybko i płynnie. Jeżeli spojrzymy na budowę naszego ciała i to, jak są ułożone, rozlane po całym naszym ciele właśnie komórki dotykowe, komórki czucia głębokiego i powierzchownego, zobaczymy, że w skórze, samej skórze, która jest wielkim organem u człowieka, znajdują się tysiące tych komórek. Moglibyśmy dojść do wniosku, że coś to naprawdę musi oznaczać i z pewnością celem stworzenia u człowieka, ale nie tylko u człowieka, bo zwierzęta również, obserwując, można zauważyć, że ta sama zasada u nich występuje, że pełnią niesamowitą rolę w naszym życiu. I teraz, czego tak naprawdę ta rola może dotyczyć? Dzisiaj właśnie powiem trochę więcej na temat dotyku, ponieważ na lekcjach tańca, w gabinecie fizjoterapii, bo w tych dwóch dziedzinach mam kontakt i z uczniami, i z pacjentami, dochodzi do czegoś niesamowitego. Teraz powiem tak, co właśnie dzieje się podczas lekcji tańca, załóżmy, tak? Jeżeli mamy zajęcia z improwizacji kontaktowej, contact improvisation, tak zwany z języka angielskiego, kiedy w trakcie ruchu dwie osoby się spotykają lub grupa ludzi ma kontakt ze sobą, dochodzi do spotkania, dochodzi do komunikacji niewerbalnej, doświadczamy nowego bycia tu i teraz z drugim człowiekiem, z grupą. I w tym samym czasie możemy zauważyć, że nasza przestrzeń, w której się znajdujemy, ulega rozszerzeniu. Czyli ja to już nie jestem ja tylko, ale ja to jestem ja, mój partner, ja i grupa, ja jako część grupy. Na podstawie tego doświadczenia jestem w stanie oszacować, gdzie jest moja sfera bycia i gdzie ta sfera się kończy. Natomiast bycie w grupie też mi pokazuje, jakimi prawami rządzi grupa, jakimi prawami rządzi partnerstwo. Już od wielu, wielu lat obserwuję, że zmysł dotyku, dotyk sam w sobie ma kuriozalne znaczenie w przypadku naszego zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego. Były przeprowadzane badania, które pokazały, że brak takiego dotyku powoduje, że zaczynamy chorować. I cierpi na tym zarówno nasza psychika, jak i nasze ciało fizyczne. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy w ciągu życia mogli doświadczać tego dotyku. Jeżeli nie jesteśmy w stanie sami w naszym środowisku domowym otrzymać taki dotyk, jesteśmy w stanie również sobie po części zapewnić samemu w postaci automasażu czy bycia tu i teraz razem ze sobą. Oczywiście nie jest to samo, ale zapewnia to pewnego rodzaju substytut, który może bardzo nam pomóc w zachowaniu zdrowia psychicznego. Wymaga oczywiście to uważności z naszej strony, miłości, akceptacji. Czyli jeżeli pod powierzchnią naszego dotyku będzie kryła się dysatysfakcja, dyskomfort, brak miłości, odczujemy to, nasze ciało to odczuwa. Nasze ciało jest doskonałym mediatorem, jest w stanie wszystko odczytać tak, jak jest dookoła nas, ponieważ jest tym medium, które najbardziej rzeczywiście odczytuje rzeczywistość wokół nas. I jest to
niesamowity dar dany nam i myślę, że naprawdę warto skoncentrować się na rozpoznawaniu tego, co chce nam ono przekazać. W dobie tak wielu zaburzeń psychicznych, z którymi wielu z nas się zmaga, myślę, że to doskonały sposób na to, aby stanąć tak naprawdę na przysłowiowe nogi, aby tą swoją sferę życia oszacować i urealnić. I właśnie tutaj dochodzi do procesu integracji, która poprzez ciało dociera do naszego układu nerwowego, informuje i przygotowuje ciało do jego określonej reakcji, odpowiedniej na dany impuls. Ciało, które jest w stanie czuć i odczuwać, jest ciałem żywym. Jeżeli mamy zbyt dużo napięć mięśniowych, wiadomo, te mechanizmy będą zakłócone, ponieważ napięty mięsień, napięta skóra unieruchamia w pewien sposób receptory czucia. Aby je rozluźnić, potrzebujemy do tego oddechu, potrzebujemy uważności, potrzebujemy tego, żeby dać czas sobie na to. Ciało z reguły wymaga czasu i poświęcenia. Jest czymś, o co warto jest dbać, na co warto zwrócić uwagę i być wdzięcznym za to, w jaki sposób chce nam komunikować pewne rzeczy. Ponieważ to dzięki ciału i przez niego jesteśmy w stanie odczuwać ten świat wokół nas, który jest i cieszyć się nim. Dzisiaj podczas tego krótkiego filmiku wprowadzę Was w kilka ćwiczeń, takich prostych, które będziemy mogli wspólnie wykonać. Przybliżą Was one do swojego ciała, do tu i teraz i z pewnością sprawią, że poczujecie się lepiej z sobą samym. Zapraszam Ciebie do wykonania pierwszego ćwiczenia. Proszę, zajmij pozycję równoległą. Postaw swoje stopy na szerokość miednicy. Zwróć uwagę na stawy skokowe, kolanowe, biodrowe, barkowe. Pozwól, aby wszystkie one były rozluźnione i miękkie. Twoje stopy spoczywają na podłodze. Są mocno ugruntowane i rozluźnione. Z tej pozycji wykonaj wdech i wydech. Obserwuj wdech i wydech. Tylko obserwuj tą pozycję teraz, podczas kiedy oddychasz. Wdech i wydech. Nie sil się na nic, tylko obserwuj. Bądź tu i teraz razem z oddechem. Oddech daje Ci możliwość zauważenia tego, że musisz być tu i teraz. Wydech skłania Cię do tego, aby opuścić dany moment, aby ponownie uchwycić się chwili, nabierając oddechu. Pozwól, aby Twoja przepona pracowała w pełni, wykonując jeszcze bardziej pełniejszy oddech. Ten oddech daje Ci poczucie tego, że jesteś tutaj. Tu i teraz. Bardzo delikatnie ugnij swoje stawy kolanowe, skokowe, biodrowe. Pozwól, aby Twoje nogi się rozluźniły, aby barki się rozluźniły. Delikatnie pulsuj ciałem, tak aby Twoje mięśnie się rozluźniły. Przyspieszmy trochę ten ruch.
aby dostarczyć wibracji do ciała. Wibracji, która rozluźni napięte mięśnie. Rozluźnij również staw skroniowo-żuchwowy. Pozwól, aby żuchwa opadła lekko. I powoli wyciszmy ten ruch. Teraz, kiedy nasz oddech w pełni zamieszkuje nasze ciało, jesteśmy również otoczeni przez powietrze. Powietrze daje nam podparcie. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w stanie przesuwać powietrze, niejako w sposób taki, jakby ono samo miało strukturę. Strukturę, która jest gęstsza. Być może też powietrze naznaczy tor ruchu dla Ciebie. To nie tylko Ty, który przesuwasz powietrze, ale być może powietrze Ciebie przesuwa. Zwróćmy uwagę na doznania, które doświadczasz w tym momencie. Czy zmienia się coś w jakości Twojego ruchu, w sposobie bycia w ruchu, kiedy to powietrze Ciebie przesuwa, a w momencie, kiedy to Ty przesuwasz powietrze? Wejdźmy w krótką improwizację na temat powietrza. Czujmy, jak ono spoczywa na nas, daje podparcie, a jednocześnie wysyła nas do ruchu. Której części ciała tak naprawdę powietrze chce dotknąć? Akurat u mnie w ogrodzie w tym momencie, słysząc szum wiatru, jestem w stanie nawet lepiej wyobrazić sobie, ponieważ te doznania pochodzą również nie tylko z czucia, tak, tego powietrza, ale również z odgłosu, z dźwięku. I wróćmy powoli do pozycji wyjściowej. Uspokójmy ciało, zawsze wracając do oddechu, pozycji neutralnej, stojącej. Bądź chwilę z tym, co się właśnie teraz wydarzyło. Przejdziemy teraz do kolejnego ćwiczenia. Poproszę Ciebie, abyś rozgrzała swoje dłonie. I powoli zaczęła przesuwać dłonią jedną po skórze. Czysty dotyk skórny. Tak jakbyś chciał umyć albo tak naprawdę dotknąć tylko skóry, tak? W sposób delikatny. Ten dotyk jest niemalże jak muśnięcie piórem, tak? Tak, aby jak najwięcej doznań płynęło z czucia powierzchownego do naszego układu nerwowego. I czując ten dotyk, ponownie wejdźmy w improwizację na temat tego ruchu. Być może łatwiej jest teraz dotknąć powietrza. Bądźmy w tych jakościach, które płyną prosto z ciała, są czystymi, niezmodyfikowanymi jeszcze informacjami.
Powoli wyciszmy ten ruch i przejdziemy teraz do bardziej głębokiego ucisku, tak aby nasze mięśnie mogły się obudzić. Tak, przejdźmy do drugiego ramienia, do karku. Tutaj najczęściej są to bolesne obszary, szyja, ale i głowa, obszar układu nerwowego, twarzy, szczęki, klatki piersiowej. Pouciskajmy trochę te obszary. Tutaj dużo się gromadzi napięcia, brzuch, żebra i miednica. Pouciskajmy, zobaczmy, jakie daje nam to doznania. I to uciskanie w tym momencie zaczyna pobudzać nas do ruchu. Poproszę Ciebie, abyś został w tej jakości przez moment, tej głębokiej jakości ruchu. W czystym doznaniu głębokiego dotyku. I ponownie z tego postaraj się przejść do kontaktu z powietrzem. Niech ono da Tobie podparcie. Niech ono wyciszy Twój ruch. Uspokojmy ciało i znajdźmy teraz pozycję wyjściową. Poproszę Ciebie, abyś na chwilę zamknął oczy, był z sobą tu i teraz, z tym, co się przed chwilą wydarzyło. Być może nie było to zbyt długie ćwiczenie, ale myślę, że na pewno doświadczyłaś czegoś nowego. Bądź z oddechem, bądź tu i teraz. Możesz również przejść się po pokoju, po podwórku, gdziekolwiek jesteś. Zobaczyć, jak czuje się Twoje ciało. Czy Twoje zmysły są bardziej pobudzone, obudzone? Być może masz odczucie tego, że Twój umysł się rozjaśnił. Jeżeli pojawiły się trudne rzeczy podczas tego ćwiczenia, ruch, który nie był komfortowy, zaakceptuj to. Nie musisz tego odrzucać. Nie musisz też niczego robić na siłę. Pamiętaj, żeby zadbać o swoje ciało. Ciało, które jest zadbane, będzie stopniowo się otwierać i uczyć nowych rzeczy. Pamiętaj, że te nowe doznania, których teraz doświadczyłeś, one nie tylko nadadzą Ci nowych jakości w ruchu, nadadzą Ci również nowe jakości w życiu.